Witam serdecznie. W tym krótkim materiale powiem Wam, co warto zakupić i przywieźć sobie do Polski z Tunezji. Przedstawiłem tutaj kilka takich produktów, które są, powiedzmy, dobrem narodowym Tunezji i nie dostaniemy ich w Polsce. Ewentualnie dostaniemy je, ale za dużo wyższą cenę bądź w dużo gorszej jakości. Głównym produktem, z którego znana jest Tunezja, jest pasta paprykowa Harissa. Jest to ostra pasta paprykowa. No i możemy sobie tego używać jako po prostu taki dodatek do sosów, do zup. Oni tutaj tego używają naprawdę do wszystkiego. Koszt takiej puszki tu jest 380 gram, to jest około 4 zł. To występuje też w różnych rozmiarach, mniejszych, większych, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście Tunezja też stoi oliwkami, więc można tutaj kupić sobie olej z oliwek. I będą to też najróżniejsze formy. Najlepiej kupić, chyba najtaniej wyjdzie w plastikowej butelce, prosto właśnie od producenta, gdzieś przy plantacji. Ewentualnie w każdym sklepie znajdziemy tego naprawdę sporo. Cenowo wychodzi to około 30 zł za litr. Średnio, nie? Jak kupimy sobie w plastiku, będzie to trochę taniej. No i oczywiście Tunezja stoi też daktylami. I daktyle kupimy tutaj naprawdę wszędzie. W różnych formach, w różnych odmianach. Akurat taka tutaj tacka, pół kilograma, to jest koszt około w markecie 7 zł. Możemy sobie to też na kilogramy kupić na straganach, czy bezpośrednio od osób, które po prostu zrywają i sprzedają przy drodze, jeżeli akurat podróżujemy sobie samochodem. Tunezja to też kuskus. No może nie wiem, czy warto wieźć do Polski akurat kuskus, ale kupimy go tutaj w różnych odmianach. Próbowałem, jest on lepszy niż ten, który możemy dostać w Biedronce. No i taka paczka kilogramowa to jest koszt 1 złotówki. Też co mnie zdziwiło, to tutaj kupimy bardzo tanio tuńczyka. Akurat te mniejsze puszki wychodzą, powiedzmy, podobnie cenowo jak w Polsce, ale ten tuńczyk jest dużo lepszy, także przez tutaj tygodniowy pobyt jadłem go często. Też on w lokalnych fast foodach, takich sandwichach, czy właśnie są kebaby z tuńczykiem, można sobie zjeść, ale jak kupimy sobie większą puszkę, nawet kilogramową, to za kilogram tuńczyka zapłacimy nawet 30 zł, więc jest to bardzo dobra cena. Z takich ciekawostek jeszcze też, których w Polsce nie dostaniemy, taka pasta baba ganoush. Jest to pasta z bakłażana. Dostaniemy to tutaj też w wielu knajpach, które serwują jedzenie arabskie i możemy sobie kupić coś takiego w puszce. Akurat ta puszka kosztowała jakieś 8 zł. Też możemy tutaj dostać różne dżemy, na przykład dżem mandarynkowo-pomarańczowy. Dobry dżem za słoiczek taki zapłacimy tutaj, no powiedzmy 8-10 zł musimy dać za dobry dżem. Są też tańsze, ale są po prostu na żelatynie przesłodzone. Coś, czego nigdy w Polsce nie widziałem, dżem daktylowy. Polecam spróbować. I jeszcze udało mi się znaleźć dżem z figi berberyjskiej. Figa berberyjska jest to po prostu owoc kaktusa. U nas się na to mówi opuncja. Tutaj też można te owoce zjeść sobie na surowo, czasem je sprzedają. Ja próbowałem sobie narwać bezpośrednio z kaktusa. Boleśnie to odczułem przez cały dzień, więc nie polecam tego robić, ale można sobie zakupić właśnie to w formie dżemu. Jak już jesteśmy przy słoikach, to są tutaj też musztardy Dijon, właśnie słynne te francuskie. Są one dużo tańsze niż w Polsce. Jeżeli chodzi o przyprawy, to polecam zakupić szafran, bo tutaj jest dość tani, za 10 gram płacimy 4 zł. Też warto sobie na przykład przywieźć rozmaryn. Taka paczka to jest ponad 2 zł. W podobnej cenie mamy tymianek, majeranek, zioła prowansalskie. Tutaj te przyprawy są akurat dość tanie. Kurkuma, papryka i tak dalej. Można też sobie tutaj zakupić sól z pustyni, z Sahary, z wyschniętych jezior, albo nazbierać samemu za darmo. W sumie taki woreczek kosztował złotówkę. I możemy sobie używać tego w kuchni, bądź po prostu chociażby do moczenia nóg czy kąpieli. Mają też dobre mydła, oczywiście przede wszystkim mydło oliwkowe, ale tych zapachów tutaj jest kilkanaście. Mandarynkowe, lawendowe, migdałowe, naprawdę jest tego mnóstwo. Ja akurat lubię ostre przyprawy, więc papryka. Możemy sobie kupić takie całe kiście za nieduże pieniądze. Za to zapłaciłem 3 zł. Jak chodzi o lokalne browary, nic mi tutaj nie smakowało poza tym jednym piwem Celestina w wersji bezalkoholowej i cytrynowej. I to w zasadzie jedyne, co mi tutaj smakowało, reszta smakuje naprawdę jak najgorszy sik.
szczerze. Taka ciekawostka, którą znalazłem, bulion krewetkowy. Jak chcemy zrobić na przykład rosół o smaku krewetkowym, to się może przydać. W Polsce nigdy czegoś takiego nie widziałem. No i oczywiście ceramika. Tutaj kupimy sobie czy to miski, talerze, multum wzorów, multum rodzajów i one są bardzo tanie. Wygląda to bardzo ładnie, bardzo fajny element, czy to dekoracyjny domu, czy po prostu użytkowy, więc też warto sobie coś takiego przywieźć ze sobą. Możecie coś jeszcze ciekawego polecić, co na przykład wy przywieźliście z Tunezji do Polski, napiszcie o tym w komentarzach. Jak chodzi o pianki do golenia, to są tutaj bardzo drogie. Pianka kosztuje ponad 20 zł. Polecam zabrać sobie piankę z Polski. Inni youtuberzy wam tego nie powiedzą, bo 95% z nich nosi brody, więc mówię wam to ja. Ta karma dla kotów jest mocno droga. Za kilogram karmy trzeba tutaj zapłacić jakieś co najmniej 40 zł. No tutaj 400 gram kosztuje ponad dychę. Jakaś puszka to jest koszt około 10 zł minimum. Po prostu tutaj żywią koty resztkami, nikt nie karmi karmą. Jak chodzi o browar, tak na półkach w sklepie jest tylko piwo bezalkoholowe. 0%, jakaś Celestia. Jakieś lokalne soki, lekko ponad 4 zł za litr. Ananasowy w kartonie, też lekko ponad 3 zł za litr. Litrowa cola to jest koszt niecałych 3 zł. Takie napoje w puszkach małe to jest koszt około złoty 50 albo tutaj jakieś lokalne. Viva Citro. Ewidentnie nie ma tutaj podatku cukrowego. Napoje są naprawdę bardzo tanie. Jeżeli mamy lodówkę w pokoju, nic tylko kupować w sklepie. No i orangina, niecałe 4 zł, więc to jest dobra cena. Woda kosztuje grosze, piątka jakieś 2 zł, 1,5 litrowa butelka wody poniżej złotówki. No i tak to powinno kosztować. Kurczaki, łódka 20 zł za kilo, kiełbasa 25 zł, żeberka pewnie wołowe niecałe 50 zł. Mięso tanie nie jest i wygląda też nie za ciekawie. Pieczywo jest dość tanie. Jakiś worek bułek można kupić też za mniej niż 2 zł. Tutaj duży chleb, złoty 30 zł. Duża bagietka zaś kosztuje złoty 50 zł. Koszt pizzy w Carrefourze 7-8 zł. Serek do smarowania 10 zł, no ale to jest dość pokaźne, 24 trójkąty. Także do zobaczenia w kolejnych filmach. Zapraszam oczywiście do obejrzenia pozostałych filmów z Tunezji na tym kanale. Do zobaczenia, cześć!